Temu lokalowi nie można nic zarzucić. To jest stacja kolejowa ON. Doszłam sobie tu wczoraj o 20:30, no i stwierdziłam, że zostaję oczywiście. Stacja jest czynna 24 godziny na dobę, przyjeżdżają tu całe 4 pociągi dziennie, 2 w tamtą stronę, 2 w tamtą stronę. Jest właśnie rozkład jazdy. No. Do północy paliło się światło, ale w sumie i tak jest dzień polarny, więc i tak jest jasno. Trochę spuchły mi oczy od tego wszystkiego ciepła, bo wczoraj się tak namarzłam, a tu jest tak milutko, spałam pod kaloryferem, musiałam go w nocy wyłączyć. No, a już jest 7 rano. Muszę zbierać kierunek Duvet i na wstępne małe pasmo górskie, w którym dziś mam zamiar nocować. No może powinnam objaśnić, dlaczego tu wylądowałam. No, otóż ten odcinek Sydra-Kungsleden, równoległy do Sydra-Kungsleden, właśnie zakończyłam wczoraj po południu. Z Enkelenda, gdzie spałam wczoraj, już nie poszłam do Blåhammaren i Stordien, bo to już zaliczyłam na Sydra-Kungsleden, a zamiast tego poszłam takim dzikszym szlakiem przez przełęcz pod górą Snosen. Tam właśnie była tak paskudnie. No i zeszłam do Enafors wzdłuż wodospadów, a teraz idę asfaltem jakieś 35 km w kierunku wschodnim, żeby okrążyć tą całą połać bagien i zaporowych jezior, których się latem nie da pokonać. Zimą tam można przejechać skuterem i na nartach, bo są szlaki skuterowe prowadzące przez zamarznięte jeziora, rzeki i bagna. No a latem to byłby niezły hardcore i chyba trzeba byłoby mieć packraft, żeby przez te wszystkie jeziora i rzeki przepłynąć. No więc można iść drogami. Będę trzymać się Gröna Bandet, czyli mimo, że nie złożyłam wniosku o Gröna Bandet, bo jest za drogi i trzeba nieść ciężkiego GPS-a. Trudno, ale trzymam się ich zasad, także tak naprawdę Gröna Bandet będę mieć, jak skończę szwedzkie góry w Treriksröset. To oznacza, że nie mogę wejść do Åre, mam trzymać się na zachód od Åre. No i właśnie Duvet jest na zachód od Åre, więc wszystko będzie ok. Doszłam do Duvet i zrobiłam zakupy. Właśnie jestem w sklepie. Niestety nie ma tu nigdzie kontaktu, więc muszę iść szukać prądu gdzie indziej. Otóż i moje żarcie na 6 dni to właśnie będzie jeden z tych długich 6-dniowych odcinków, na których potrzebuję dużo jedzenia. No starałam się nie przesadzić, mam tylko 1 paczkę chipsów, chyba umrę z głodu, ale jakieś tam inne rzeczy są. No właśnie tak to wygląda. Może odrobinę mało wyraziste te paprocie, ale jest 1700 km, a w dole dolina Indalselven. Ja będę trawersować ten masyw powyżej Duvet teraz. Na szlaku raczej przydałby się kajak, bo wszystko tonie w wodzie. Cały czas idę w bagnie. Hej, trochę tu ciasno do filmowania, ale no jakoś spróbujemy. Wczoraj minęłam tam wysoko w tundrze taką fajną wiatkę zadaszoną z 4 ścianami i drzwiami, ale nie miała okien i bardzo wiało i nie chciałam tam utknąć, bo zapowiadali ten straszliwy sztorm z burzami, strasznym deszczem.
Więc zeszłam do chatki, która miała tutaj być. Okazuje się, że to jest chatka hodowców reniferów, jest zamknięta. Ale z tyłu jest takie właśnie zadaszenie. O, tu jest już koniec tego zadaszenia. Wiatr wieje z tamtej strony, więc rozbiłam tutaj namiot, bo zawiewało trochę i deszczem zarzucało. No dosyć ciasno i musiałam dobrze ruszyć mózgiem, żeby jakoś ten namiot tutaj rozłożyć, ale się udało. Jeden koniec tutaj do deski, tam drugi też jest do deski. Dwa są do ławki, a jeden jest do siekiery w stercie śmieci. Siekiera nie należy do śmieci. No i tam jest moje legowisko. Spałam do godziny 10, ponieważ pada. No ale ma padać do 16. Ja nie chcę mi się w tym miejscu akurat siedzieć cały dzień. No, nie jest to może wymarzone miejsce. Tam jest ładny wodospad, ale jakiś tak, nie wiem, ta kupa śmieci to już jest raczej przesada, więc mam 4 km w dół do tego wielkiego jeziora, którego nazwy zapomniałam, a wzdłuż którego teraz będę 2 dni wędrować. No więc oczywiście przez te 4 godziny, bo dochodzić będzie południe, jak stąd wyjdę, zdążę 6 razy zmoknąć, ale może po tej 16, jak ma przestać, to może zdążę wyschnąć. Zobaczymy, jaki mi się dzisiaj nocleg trafi. No, to tyle na razie. To, co teraz zobaczyliście, to krajobraz z mojego dzisiejszego noclegu. Cały dzień padało, ma padać do 16, ale nie wczoraj, tylko do dzisiaj, czyli piątek i sobota deszczowe. Ochyda, teraz już jest tylko mrzawka, ale wczoraj wieczorem zaczęło mocno lać i właśnie trafiłam do takiego jakby letniego obozu, czy coś takiego. Nie było kogo zapytać, jest taka wiata o nocleg, no ale pozwoliłam sobie tutaj w takim poddaszu rozłożyć na ławeczce, no i tu mam wszystkie rzeczy, no właśnie tu się schodzi. Mam nadzieję, że ten kto zawiaduje tym nie będzie miał żalu do mnie, jeżeli zobaczy swoje mieszkanie na YouTubie. Niewiele się dzieje na tym odcinku drogowym. Jest w porządku. Las, górki, jeziorka, czasem jakieś, nie wiem, kwiatki. No i w sumie wypowiadam się tylko na noclegu. Właśnie jestem w moim miejscu noclegowym. Dzisiaj spałam w stodole, zrobiłam 46 km. Poprzednia wioska jakaś taka straszyła, psy szczekały, nie było tam fajnie, więc pocisnęłam do następnej. To jest stara wioska, w której wydobywano srebro na takiej skalistej górze z tamtej strony. No i właśnie taka fajna stodoła się trafiła. O, trochę przewiewna. No i sobie tu rozłożyłam moskitierę, bo komary się uaktywniły po deszczu. To właśnie jest ta osada, o której mówiłam. Tutaj mieszkali ci, co wydobywali srebro. Miło widzieć takie błękitne niebo. Po tych 2 tygodniach deszczu to masakra była. Miło, cieplutko. Wieś nazywa się Hayden i tam zaraz jest Frankrike po drugiej stronie rzeki, czyli Francja. Ciekawe, kto wpadł na taki pomysł dla wioski w Laponii. No zawsze mówię, że chodzenie drogami jest korzystną rzeczą dla wędrowca. Idę sobie drogą i pan Stig zaczepia mnie, czy czegoś nie potrzebuje, oferuje banana. No i razem z bananem był też prysznic, lunch i miła rozmowa, więc dzień jest bardzo przyjemny i będę maszerować dalej. Aha. Jetara. Jeszcze nie całkiem wyschły mi włosy, a już wypada 1800 km na końcu wioski Olden, właśnie w tej, w której spotkałam Stiga.
Wiem, że przede mną jest jeszcze jeden facet, który przechodzi Szwecję ze Smygehuk i para z Holandii, która robi gry na bandę. Wszyscy czworo przeszliśmy dzisiaj tą drogą, więc jest kogo gonić w kierunku 1900 km. Udało mi się trafić na szlak pieszy, jest oznakowany, więc nie ma problemu i jedzie drogą dla kładów, po prostu taka jak zwykle w Laponii, droga hodowców reniferów. Chwilowo bagnista, ale ogólnie bardzo spoko. Pada deszcz, ale wyszłam dość późno i mam nadzieję, że się niedługo skończy. No i jeszcze z ciekawych rzeczy spotkałam dwóch długodystansowców Szwedów. Byli jeszcze w namiocie. Przywitaliśmy się, oni idą z Grevelhem do Trediks Reset, a w hotelu jeszcze spali ci dwaj Holendrzy, czy dwoje, ona i on. Na tym szlaku jest jedna chatka bardzo fajna. Jest skóra z renifera na łóżku. W ogóle są łóżka i nawet jest kawa i sól w szafce. Bardzo przyjemnie. Szkoda, że nie pasuje mi to do planu. A tutaj jest księga gości i robi się coraz bardziej ekscytująco. Pojawili się jeszcze inni ludzie robiący gry na bandet, ale przede wszystkim są tutaj Walter i Emily. Myślałam, że ich minęłam w okolicach Rogenu, bo minęłam kilka namiotów i byli bardzo blisko, ale wtedy ja miałam dzień Nero i pewnie zyskali trochę i wciąż są jeden dzień do przodu. Na horyzoncie Norwegia, bo to już Valchebyn. Zawsze mam problem z nazwą tej miejscowości. Tutaj będzie sklepik, właśnie minął mnie tir z rejestracją polską z Gdańska, więc sympatycznie. No i to właśnie sklep. Uwaga, bo w niedzielę jest nieczynne. To chyba pierwszy taki przypadek w Szwecji. To jest Vinklumpen. Stoją tutaj różne stare koty, niestety w stanie rozpadu. Tam z tyłu jedna i jeszcze jedna. Mam nadzieję, że to jest to właściwe miejsce, w którym należy skręcić, ale nie jestem tego pewna. Wydaje mi się, że trochę za daleko zaszłam. Tak,
to jest właściwa droga, trochę plątania po bagnach, ale niewątpliwie Winkloempen przede mną. Już jest koniec lipca, a wciąż w nocy jest zupełnie jasno. Jest 23 za kwadrans. Chcę właśnie zejść do tej doliny, żeby było zaciszniej, bo wieje dosyć, no a jutro ma lać straszliwie. To miejsce znalazłam właśnie w dolinie. Stara, zrujnowana, właściwie nie szopa, dom taki mieszkalny, ale już od dawna nieodwiedzany, zabite deskami. Okna, drzwi ledwo się przecisnęłam, wieje wiatr. No ale było mi ciepło i sucho, na zewnątrz deszczyk. Wokół Leberhen był cały gąszcz ścieżek, ale trafiłam na właściwą, to znaczy to była nadal dróżka, droga dla kładów. Tam była lapońska wioska, potem był most, następne jezioro, a za tym jeziorem była droga, ale nie ta, którą powinnam iść. Trochę musiałam zawrócić, bo się zagolopowałam, a teraz idę taką ścieżynką. Właśnie jest ona widoczna, bo wędrują nią wędrujący Grüne Bandet i chyba tylko oni. Kiedyś ten szlak był chyba znakowany, bo widziałam, że 3 stare znaki. Jest straszna ilość komarów w tym lesie. Jak się zatrzymam, to zobaczycie, jak się do mnie zlecą. No właśnie, mam nadzieję, że mikrofon łapie bzyczenie. No i jest gorąco i parno, bo po tym dosyć znaczącym deszczu i myślę, że widać kondensację, która się na mojej moskitierze zrobiła. Au! Komar! No muszę iść dalej, na razie. Długa historia. Wczoraj ominęłam ten właśnie piękny wodospad, który zobaczyliście. To jest Hellingsfallet. Ja, coś takiego. No i szłam sobie w deszczu drogą bardzo długo. 2 osoby się zatrzymały, chcąc mnie pozwieźć. Tą drugą zapytałam o nocleg. I tak właśnie poznałam tego kolegę, który nazywa się Dawid. Zgarnął mnie na nocleg i zawiózł do wodospadu, który mogłam sobie obejrzeć, pomimo że go wczoraj przegapiłam. Także wszystko toczy się całkiem dobrze. Tam jest łoś. Siedzi, raczej stoi. Myśli, że go nie widzę.
Jestem na kempingu w Jedede. Tutaj właśnie czekam mój mail drop, moje wszystkie dobra, które sobie wysłałam z Istat. Niniejszym założę nowe buty. Mam nową niebieską koszulkę, skarpetki nowe i trochę jedzenia lżejszego niż zwykle i rzeczy, których tutaj nie ma. Najważniejsze chyba są drink mixy, bo tu w ogóle tego nie mają. W ogóle zapomniałam, co sobie wysłałam, ale widzę, że są płatki ryżowe i imbir w kostkach. No i nowa pasta do zębów, to jest dosyć istotne. Ziploki. No i zestaw map. Tu mam mapy na nas, na całą resztę trasy. Aktualnie pomyliłam ścieżki. Oba były tak samo znakowane. Myślałam, że to jest ten właściwy, a to był taki, który miał być wcale nieznakowany. No w związku z tym odbiłam na krechę i teraz idę ścieżką wydeptaną przez Łosia, która de facto jest dużo lepsza niż ten cały szlak, bo szlak jest narciarski, skuterowy i tylko idzie po takich pagórkach, które zimą wyrównuje śnieg. No i się z nim źle idzie, wolę tym Łosim, aczkolwiek nadkładam trochę na horyzoncie. Widzę już jeziorko, nad którym mam zamiar biwakować, więc to znaczy spać pod wiatą, która mam nadzieję tam stoi, więc już pewnie będzie zaraz odetchnę. Wreszcie ładna pogoda, wreszcie piękne okoliczności. No i dystans też całkiem niezły, właśnie przejechałam 2000 km, czyli prawdopodobnie 2/3 trasy. Dziś dla odmiany zamiast komarów roję much, a także gzy od czasu do czasu. O, właśnie jeden usiadł mi na ręce. Z jakiegoś powodu wolą moje spodnie niż mnie. Co jest w zasadzie dobrą rzeczą.
Pewnie dlatego, że ja się czasem kąpię, ale moje spodnie to dosyć dawno nie były prane, więc pewnie zawierają dużo soli. Ale lubią też rękawiczki, które przecież były mokre, bo przemokły. Lubią też aparat, bo go dotykam. No, bardzo dziś gorąco. Lekki, bardzo lekki wiaterek, ale niestety wieje mi w plecy, więc tak, nie mam z niego korzyści. Szlak jest troszkę lepszy niż poprzednio, jest taka wątła ścieżynka i trochę mniej bagien, bardziej rozsądnie ten szlak poprowadzili. Ale też oczywiście są bagna. Jest nieco gorzej z tymi wszystkimi muchami. Zbliżam się do jeziora i zaraz przejdę przez mostek. Na razie jeszcze będę niestety w dolinie. Musiałam założyć na twarz. Jak się zatrzymam, to zaraz jeszcze... wszystko mnie obsiada. No i cały czas bagno, jedno bagno cały czas. Bagno i to rozjeżdżone trochę. Spałam dziś w takiej fajnej chatce. Byłam bardzo podekscytowana tym, że wreszcie jest jakaś chatka, w której można spać legalnie z łóżkami. Ale okropnie się nie wyspałam, bo jakiś baran wczoraj nagrzał straszliwie w piecu, żeby gotować, tak jakby 8 km nie mógł sobie przynieść gazu ze sobą. Po 8 km jest do następnego miasteczka, wioski. A potem następni ludzie otworzyli okno, żeby schłodzić pomieszczenie. Oczywiście to się nie udało, natomiast wpuścili całą masę owadów, w tym komarów. Nie przejmowali się, bo śpią w namiotach. Na zewnątrz są 4 namioty. No a jak skończyli grać w karty, to ja zostałam z tymi wszystkimi komarami i całą noc się stresowałam, że będą mnie gryzły. W sumie tylko jeden mnie ugryzł. No także okropność. No i na dodatek jeszcze przestudiowałam mapy. Okazało się, że trasa, którą zaplanowałam, to się nie da zrobić, bo jest urwisko po drodze i nie da się tam wejść, więc musiałam zmienić tą trasę. Siedziałam do późna, kombinując jak iść i jeszcze kombinując co tu zrobić, bo dziś jest niedziela, a sklep jest zamknięty. No nie wiem jeszcze co zrobię, może w hotelu mi coś sprzedadzą, a jak nie to pojadę stopem do Saknes. Ale muszę dziś dojść do chatki, co najmniej 3 dychy zrobić, bo jutro ma lać cały dzień i warto byłoby to w ogóle przeczekać. No. Masakra. Dzień, który dość parszywie się zaczął, rozwija się w dosyć interesujący sposób. Oto dopadłam moją parę truhajkerów. Emily i Walter we własnych osobach. Wreszcie. Can you say something for my YouTube followers? It's hard in Polish, but no, you can speak any language you want. You're like the first person who's hiking in this trail. Yeah, Same. From Smygen. Finally another through hiker. We're almost to the end, but we got to meet. It's not the end. It's like 1,000 Ks. No problem. It's awesome. Okay, thank you.